Cześć, wiosna zagościła na dobre, a ja zapraszam Was na porównanie zwykłej hulajnogi Xiaomi M365 z M365 Pro. Czy warto się przesiadać? Jakie są różnice? Sprawdziliśmy to dla Was i zapraszamy na test. Jeśli chcecie zobaczyć dokładne omówienie M365, zapraszam Was do recenzji w karcie. Tam dokładnie skupiliśmy się na całej hulajnodze. Natomiast tutaj w tym materiale chcemy głównie przedstawić Wam różnice oraz odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadawaliście pod komentarzem na grupie Xiaomi. Także do dzieła. Zaczynamy od tych różnic. Przede wszystkim wysokość hulajnogi. To możemy zauważyć na pierwszy rzut oka, że te hulajnogi są różne. Ta minimalna różnica, właściwie tylko o grubość tego uchwytu, znacznie lepiej wpływa na komfort jazdy. Powiem Wam tak, ja mam 1,85 m i kiedy przesiadłem się z Pro na zwykłą, to rzeczywiście czułem, że jest za nisko. Oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia, bo na zwykłej hulajnodze zrobiłem ponad 700 km i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Ta delikatnie podniesiona kierownica robi robotę. Kolejną różnicą, i to też jest niby mały mankament, to jest podest. Zobaczcie sobie, jak to się plasuje obok siebie. Zwykła Pro. Znowu mamy minimalnie szerszy oraz minimalnie dłuższy podest, ale przy na przykład moim rozmiarze buta 46 znacznie łatwiej mi jest w tej chwili na tym podeście stać. I nawet jak sobie stanę na dwóch nogach, to nie mam problemu z czymś takim, że mi te nogi spadają. O tym mówiłem właśnie w poprzednim materiale. Zobaczcie, 46, sobie kawałek pojadę, cyk, stawiam sobie nogę i znacznie mi się lepiej stoi na tej hulajnodze, bo po prostu ten podest jest większy. Także tu znowu to jest taki mały lifting, ale no zdecydowanie na plus. Kolejne zmiany, wyświetlacz. Jak wiecie, poprzednia MK nie słynęła ze zbyt bogatego wyświetlacza. Mieliśmy tylko wskaźnik baterii oraz czy jesteśmy w trybie Eco, czy w nocnym i to właściwie było tyle. Natomiast tutaj mamy już pełny wyświetlacz. Oczywiście modów do jedynki powstało tyle, że tam wyświetlacze sobie montowaliście, ja to wiem. Natomiast tutaj mamy to out of the box. I to, co się też zmieniło, mamy 3 tryby jazdy. W poprzedniej tylko Eco i Sport, a właściwie Eco i normalny. Tutaj mamy aż 3 tryby jazdy. W tej chwili wyświetlacz wskazuje nam aktualną prędkość. Tryb zmieniamy poprzez podwójne naciśnięcie. Eco, zwykły i Sport. Eco do 15 na godzinę, D, czyli powiedzmy, że normalny to 20 na godzinę, a Sport to 25 km na godzinę. Hulajnoga jest ograniczona, dlatego że silnik jest 300W, nie 250, to jest kolejna różnica, natomiast i tak softowo nie pojedziecie więcej niż 25 km na godzinę. Oczywiście z górki jesteście w stanie dojść do tych 27, natomiast jeszcze nie powstały żadne mody na tej hulajnodze, a to jest hulajnoga, którą niestety musimy za chwilę oddać, więc też nie możemy nic wgrywać. Natomiast na pewno zdobędziemy ją jeszcze raz na testy i wtedy sobie omówimy te modyfikacje. Na wyświetlaczu także zobaczycie, czy macie włączone światło, czy jest połączona hulajnoga z aplikacją, a także kiedy będzie nadmierna temperatura, wyskoczy Wam ostrzeżenie, a kiedy hulajnoga będzie wymagała naprawy, także zobaczycie to poprzez ikonkę klucza. To, co się też zmieniło, to wskaźnik baterii. W tej chwili jest on 5-stopniowy, a nie 4-stopniowy i też hulajnoga, to co zauważyłem, znacznie dłużej jest w stanie jechać z pełną mocą. Poprzedniej było tak, że po przekroczeniu 50% rozładowania hulajnoga znacznie nam zwalniała. Dopiero kiedy zgaśnie nam druga kreska, czujemy znaczny spadek mocy. No i wtedy rzeczywiście tą hulajnogą już praktycznie się nie da jechać, bo jazda z prędkością 9-10 km na godzinę to nie jest to, co chcemy. A tak naprawdę do tej drugiej kreski jesteśmy w stanie jechać w trybie Sport 25 km na godzinę i nie zauważyłem tutaj żadnego spadku mocy, więc za to duży plus dla Xiaomi. Tutaj jest znaczna różnica. Pytaliście o błotnik, czy są dalej luzy. W mojej ocenie tu się absolutnie nic nie zmieniło. Akurat w mojej MC ten błotnik mi aż tak bardzo nie latał. Nie potrzebowałem żadnych wsporników, natomiast jak widzicie, on jest bardzo podobnie zamocowany i tutaj nie ma praktycznie różnicy. Dalej on tak samo lata. Natomiast różnica jest w zaczepie. W poprzedniej MC, tutaj gdzie po składaniu kierownicy zaczepiacie o dzwonek, to jest plastikowe, natomiast tutaj jest to już zrobione z aluminium, więc jest znacznie lepiej, po prostu ten zaczep będzie solidniejszy, ale jak widzicie też szybciej się rysuje, bo tu już mamy zdarty lakier i no widać po prostu aluminium. Kolejną rzeczą jest zmieniona tarcza. W tej chwili mamy hamulec tarczowy po prostu z większą tarczą. Tutaj jedynka, zobaczcie jaka ta tarcza jest mała, a tutaj Pro i zobaczcie jak znacznie różnią się te tarcze. Wpływa to na zdecydowanie lepsze hamowanie i to rzeczywiście czuć. Tutaj oczywiście moja jest już poprzykręcana, poodkręcana, to wszystko jest porobione w tej hulajnodze i hamuje nieźle, natomiast nawet jeśli rozpędzę się do takiej samej prędkości na jednej i na drugiej, to w M365 Pro zdecydowanie lepiej się hamuje, jest to po prostu hamowanie bardziej wydajne i nawet bez używania kersu jesteśmy się w stanie zatrzymać szybciej niż w poprzedniej generacji. Pytaliście o zaczep. Rzeczywiście jest różnica. Nie jestem ekspertem od badania jakości materiałów, ale na pierwszy rzut oka i tak naprawdę na dotyk czuć, że to jest grubsze i lepiej wykonane. I jest też dłuższy, bo jak zobaczycie sobie te dwa zaczepy, to ten jest zdecydowanie mniejszy, krótszy,
niż zaczep w 365 Pro. To jak pracuje ten zaczep, to jest nadal, o widzicie, nadal jest to takie nie do końca wszystko płynnie chodzące, ale powiedzmy, że to jest taka część, która może tak chodzić. Tutaj się absolutnie nic nie zmieniło, ta plastikowa obręcz jest tak samo zrobiona jak w poprzedniej generacji. To, co się jeszcze zmieniło, to mam nadzieję, że z tego samego materiału jest także wykonany ten przód, słynny zaczep, który lubił się połamać. Rzeczywiście wydaje mi się, że po dotykaniu tych materiałów one są troszeczkę lepiej wykonane. Natomiast tak naprawdę dłuższe testy sprawdzą, czy te kierownice dalej będą cierpiały na to samo, co w pierwszej generacji, czyli po prostu pękały, czy wytrzymają dłużej. Mimo wszystko mi po 700 km ta kierownica nie pękła. Oczywiście powstały luzy, no ale zobaczymy, jak będzie w Pro. Jeśli jesteśmy już przy luzach, jak wiecie, ta hulajnoga bardzo cierpiała na luzy, bo kierownica latała. Ja też już mam troszeczkę taką samoróbkę, bo włożyłem sobie po prostu wizytówkę, która niweluje mi te luzy. Natomiast tutaj, ja wiem, że to może być wersja przedprodukcyjna, bo też dystrybutor powiedział nam o tym. Natomiast tutaj latają rączki. Nie lata przód-tył ta kierownica, tylko na boki. Te rączki tutaj są luzy. Myślę, że dałoby się to zniwelować, wkładając, myślę, jakiś fragment zapałki, ale mimo wszystko coś występuje. Pytaliście też o jakość pokrycia wyświetlacza. Jest tak samo słabo. To jest dalej błyszczący plastik, który rysuje się niemiłosiernie. Wystarczy raz go przetrzeć i jest po prostu milion rys. Tego tak może w dzień nie widać. Ten wyświetlacz generalnie jest fajny, bo jest jasny. Natomiast no, rysy są, jak sobie popatrzycie pod światło, no to, że tak powiem, trochę się serce kroi. Z akcentów, żebyśmy rozróżnili jeszcze wersję Pro, na silniku jest teraz czerwona obwoluta, a także gaz jest również pokryty czerwoną gumą, a nie szarą. I co jeszcze? Zmieniono dzwonek. Zobaczcie tutaj ten dzwonek, tu jest taki plastik, który o niego dzwonił, a tutaj mamy sprężynkę. Dźwięk bardzo podobny. Jeśli chodzi o wymiary po złożeniu, bo wiem, że o to też pytaliście, przede wszystkim o wagę jeszcze po złożeniu. Tak to wygląda. Jest delikatnie dłuższa. I czy jest wyższa? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo podobnie i nie powinno mieć to aż takiego znacznego wpływu na przewożenie w transporcie miejskim. Jeśli chodzi o wagę, 14,5 kg, bo tu jest troszeczkę więcej akumulatorów, więc to ta hulajnoga jest cięższa. Natomiast tutaj 12,5. Delikatną różnicę czuć, ale to nie jest aż tak, żeby, nie wiem, tego nie dać rady udźwignąć. Wydaje mi się, że każdy sobie z tym poradzi. Jeśli chodzi o zasięg i baterię, 7800 mAh ma jedyneczka, 12800 ma Pro. I teraz tak, poza ciężarem i zasięgiem, jak to wpływa na zasięg? Przy trybie Sport, przy mojej wadze, czyli 100 kg, jadąc cały czas, że tak powiem, z gazem w podłodze, przejechałem 25 km. Na jedynce osiągnąłem 20 km, więc ta różnica jest, ale to nie jest jakaś rewolucja. Powiem tak, w specyfikacji 45 km to chyba musiała jechać osoba, która waży 40 kg, jechała z wiatrem w trybie eko i w ogóle wow, 45 km to myślę, że jest nierealne. 25 km na godzinę i 25 km zasięgu to są parametry tej hulajnogi. Czekam oczywiście na mody, bo wtedy będzie znacznie szybciej, mam taką nadzieję. Natomiast jeśli ktoś rozważa jedynkę versus dwójkę ze względu na baterię, nie wydaje mi się, że ten zasięg jest czymś, co powoduje, że wybierzecie Pro. Czytam sobie jeszcze Wasze pytania. Sławek pyta, czy występują bolączki z wersji podstawowej? Sławku, no widziałeś cały film, mam nadzieję. Niektóre rzeczy zostały poprawione, niektóre nadal są jeszcze niedopracowane, więc to nie jest hulajnoga idealna. Przyspieszenie. No właśnie, przyspieszenie. Sprawdźmy to. Jasność lampek. W mojej ocenie jest tak samo. Zobaczymy, czy uda nam się to pokazać na kamerze, ale jasność lampek jest dokładnie taka sama. O, czy z grubasem wjedzie dużo wyżej pod stromą górkę niż poprzednia wersja porównania? I powiem Wam tak, pokażemy Wam to na filmie, nie ma problemu, natomiast ja jadąc pod podjazd, dosyć spory, to jest most tam we Wrocławiu, zauważyłem, że ta hulajnoga w trybie Sport spokojnie 20-21 km na godzinę cały czas miałem jednostajną prędkość, rewelacja. Tutaj było znacznie gorzej i spadała ta prędkość do 15-17, czyli rzeczywiście ten mocniejszy silnik ujawnia się dopiero kiedy jesteśmy na podjazdach i to czuć i jest szybciej i jest lepiej, także tutaj wersja Pro jak najbardziej.
Czytelność ekranu w słońcu. No dobra, wyjdźmy na słońce. Ekran jest czytelny, wszystko możemy sobie na nim odczytać. Sprawdźcie, jaki maksymalny prąd przyjmuje BMS baterii. Od tego mamy ekspertów. Cześć, jesteśmy właśnie na zlocie małych pojazdów elektrycznych we Wrocławiu. Tak się akurat złożyło, że dzień po nagrywaniu naszej recenzji kilku pasjonatów właśnie zebrało się na placu Nowy Targ i mam tutaj Dawida, który jest chyba legendą, jeśli chodzi o grupę M365 Polska, Xiaomi Polska, hulajnogi. I tak jechałeś na M365, powiedz pierwsze wrażenia i jak w ogóle oceniasz tą hulajnogę? Czuć przyspieszenie, czuć wyższą moc namionową silnika 300 W kontra 250 W, czuć różnicę. Wyższy moment obrotowy silnika, lepszy profil skrętu, kierownica jest wyższa 2 cm. O wiele lepiej się skręca przy wyższych prędkościach. Ze wszystkich innych rzeczy nie zauważyłem, by coś innego uległo zmianie. Jak jest z BMS-ami, bo to są pytanie, które ja nie potrafię odpowiedzieć, czyli ile amperów jest w stanie przyjąć BMS, bo ty masz jakąś tam wiedzę, słyszałem o tym. Wypuścić amperów 30 może fizycznie i to jest też software'owo zapisane w poprzedniku, nie wiem jak w najnowszej wersji. 30 amperów to jest według mnie wystarczająco, bo jeżeli chcemy uzyskać większe przyspieszenie, to musimy już iść w dołożenie baterii szeregowo, to znaczy zwiększyć napięcie, nie ilość outputu amperów. I to chyba tyle. Dobra, i jeszcze z tego co wiem, to pasują zaczepy, tak? Czyli wszystkie mody... Wsporniki, zaczepy, wszystko pasuje, ale wszystkie takie rzeczy drukowane, nakładki na nóżkę, uchwyty na zakupy, wszystko pasuje. Mam nadzieję, że różnice są widoczne. I teraz zadajmy sobie jedno bardzo ważne pytanie. Czy warto? Moje ogólne wrażenia z jazdy. Jest delikatnie lepiej. Przede wszystkim ja jako osoba dosyć dużej postury i z dużym rozmiarem buta doceniam zdecydowanie większy podest. Rzeczywiście to czuć na dłuższych dystansach. Tą hulajnogą przejechałem ciągiem 15 km po Wrocławiu, bez zatrzymywania się praktycznie, nie licząc świateł. I zdecydowanie lepiej jakoś to ułożenie nóg, było mi po prostu wygodniej. Delikatnie wyższa kierownica dla osoby 185 cm wzrostu także jest lepsza. Z drugiej strony osoby młodsze, dzieciaki, niższe osoby docenią za to niższą kierownicę. Także to też zależy od tego, ile macie wzrostu. Hamowanie jest lepiej i tak jak nastawicie sobie odzyskiwanie energii na najsilniejsze, to ta hulajnoga hamuje bardzo dobrze i tutaj nie ma takiego zagrożenia, że nie wyhamujecie. Mam nadzieję, że materiały, z których została zbudowana, czuć, że to jest coś innego i mam nadzieję, że zostały one wzmocnione. Poza tym rozmiar koła jest taki sam, no i ten wyświetlacz. No właśnie, warto go mieć, bo to jest generalnie fajnie wiedzieć, ile jedziecie i jak ta hulajnoga się zachowuje, co się z nią dzieje. Zmienia te 3 tryby jazdy, i tak będziecie jeździć na sporcie, więc to myślę, że Was nie interesuje. No okej, to jest spoko, to jest gadżet, to jest coś, co nie powoduje, że ta hulajnoga staje się lepsza, po prostu jest wygodniejsza w odbiorze, tak bym to nazwał. Różnica w cenie, 2200 zł versus 1800, to jest 400 zł. Wiem, że w Chinach można, to tam jest mniej więcej różnica 600 zł. Nie dałbym tyle. 600 zł to jest moim zdaniem za duża różnica, żeby przesiąść się na Pro. Oczywiście jak Was stać, no to nie bronię, to jest lepsza hulajnoga bez wątpienia. Ale różnice to nie jest inna hulajnoga, to jest lifting. To tak jak w samochodzie, zmieniają pewne części, ale to nie powoduje, że to auto nagle staje się zupełnie inne. M365 Pro to jest hulajnoga, która od początku powinna być właśnie w takim wydaniu. Jedynka można powiedzieć, że była takim projektem pilotażowym, teraz Xiaomi troszeczkę poprawiło. Mam nadzieję, że przede wszystkim te zaczepy, na to liczę najbardziej, będą po prostu bardziej wytrzymałe, ale nadal nie jestem w 100% przekonany, czy chciałbym wydać 400 czy 600 zł więcej, tylko żeby dostać te minimalne różnice. Ten zasięg jeszcze, jak do Was przemawia, chociaż powiem Wam, że 20 km w mieście to jest aż tak. Myślę, że można spokojnie się gdzieś tam doładować. Większe akumulatory to też dłuższy czas ładowania. W tej chwili zasilacz jest dokładnie 1 do 1 taki sam. 8,5 godziny do pełna od zera. Masakra, cała noc niestety. Więc powiem tak, jestem ciekawy też Waszego zdania. Czy przekonuje Was to, że w Pro jest to, co jest i czy wydalibyście więcej pieniędzy, czy jednak kupicie starą, sprawdzoną jedyneczkę? No piszcie. Jeśli chodzi o mody, czekamy i na pewno załatwimy tą hulajnogę jeszcze raz, gdzie ją zmodzimy i zobaczymy, czy rzeczywiście wtedy będzie wyciągała znacznie większe prędkości, bo w tej chwili tak jest ograniczona, więc różnica w prędkości nie istnieje, jest dokładnie taka sama. Ale kiedy te 300 W uwolnimy i wykorzystamy pełen potencjał nowego silnika, kto wie, czy Pro wtedy nie zyska
w oczach właśnie użytkowników. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeśli chcielibyście coś jeszcze wiedzieć o tej hulajnodze lub coś pominąłem, zadawajcie nam pytania w komentarzach. No i napiszcie, M365 czy M365 Pro. Jestem ciekawy Waszych wyborów i decyzji, a w tej chwili z Wami się żegnam. Widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!